Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób możecie fotografować kwiaty. Konkretnie będą to przylaszczki. Ja teraz jestem w Dolinie Będkowskiej. Czekajcie chwilę. Są takie ostre ścieżki, żebym się nie wywalił. Dobra. Tutaj jest akurat sporo tych przylaszczek, więc będzie na pewno co wybierać. Ja Wam tylko chcę pokazać tutaj, jakie są fajne widoki, zanim przejdziemy do fotografii. O, zobaczcie. No, to jest ekstra klimat. Patrzcie, jaki jest widok na tą dolinę. Dobra, no to szukam jakichś przylaszczek i zaczynajmy. Dobra, słuchajcie, tu znalazłem kilka takich, które pasują mi, żeby Wam pokazać, o co mi tutaj dokładnie w tym chodzi. Tylko tu jest dosyć stromo, więc nie wiem, czy będę mógł się z tym dobrze rozłożyć, ale spróbujemy. Dobra, no i zobaczcie, tutaj są takie dwie czy tam trzy kępki tych przylaszczek. I teraz mamy kilka sposobów, żeby te zdjęcia zrobić. Pierwszy z nich to taki, żeby złapać ostrość tutaj na kępkę, która jest na pierwszym planie i wyłapywać w tle rozmycia, które dadzą nam kolor właśnie taki fioletowy. Zaraz Wam pokażę, jak to wychodzi. W drugiej opcji możemy zrobić odwrotnie, czyli złapiemy sobie ostrość na któryś z kwiatków, który jest na tej dalszej kępce, a tutaj na pierwszym planie będziemy szukać rozmycia z tej kępki i ona stworzy nam taki rodzaj właśnie jakby smugi, czy takiej firanki. I daje to bardzo ciekawy efekt, ponieważ możecie jakby tą smugę nałożyć na to, co jest na drugim planie. Spójrzcie, jak to wychodzi. I teraz co jest w tym ważne? Ważne jest, żeby te zdjęcia robić z poziomu ziemi, czyli nie z góry, tylko stąd. Wtedy ten kwiatek nie jest taki mały, jak w przypadku, gdybyśmy robili zdjęcie z góry, tylko zaczyna być tak jakby na naszym poziomie i tylko zaczyna być wtedy tak jakby bardziej naszej wielkości i to już powoli tworzy taki magiczny klimat na tym zdjęciu. Następna ciekawa rzecz to taka, że jeżeli słońce pada nam w tym przypadku z tej strony, a my znajdziemy sobie coś, co rzuca nam cień na te kwiatki, lub sami ten cień rzucimy swoją osobą, a w tle będziemy wyłapywać jakichś jasnych obszarów, gdzie to słońce pada, no to wtedy kwiatki będą w taki ładny sposób rozproszone. Znaczy, światło na kwiatkach będzie wtedy w taki ładny sposób rozproszone, a te jasne obszary w tle stworzą nam też taki właśnie ciekawy nastrój na tym zdjęciu. Ja zaraz Wam właśnie pokażę parę przykładów takich zdjęć. Dobra, no i zobaczcie na takie pierwsze zdjęcie, które chciałem Wam pokazać. Ono jest zrobione właśnie w dokładnie taki sposób, jak Wam przed chwilą pokazywałem. Czyli tak, z poziomu ziemi, dzięki temu właśnie mamy ten taki ciekawy efekt, że my jesteśmy między tymi kwiatkami. Te kwiatki stają się też tak jakby większe w ten sposób.
Patrzymy na świat z perspektywy tych kwiatków właśnie, z perspektywy jakichś małych zwierzątek. Kwiatki były w cieniu, ten cień rzucało chyba akurat drzewo w tym przypadku, natomiast właśnie w tle te jasne obszary, no to jest miejsce, na które padało słońce. Mogłoby się wydawać, że to zdjęcie jest zrobione bliżej zachodu słońca. Ono było zrobione w ciągu dnia, gdzie było w miarę ogólnie jasno, tylko w tym miejscu, gdzie właśnie rosły te przylaszczki, było dosyć ciemno. Tam w ogóle dochodzi mało światła, bo to jest takie jakby zbocze w dolinie. A to, że sprawia to taki efekt, że jest właśnie ciemniej, no to wystarczy przyciemnić ekspozycję podczas wykonywania zdjęcia. Wtedy te kwiatki staną się oczywiście ciemniejsze, ale to później już w edycji możemy sobie właśnie wyciągnąć, tak żeby te kwiatki odpowiednio rozjaśnić. Tutaj jeszcze został troszeczkę zwiększony kontrast, nasycenie też. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami edycji takich zdjęć, no to zapraszam Was do moich innych filmów, gdzie dosyć szczegółowo staram się to pokazać. Przejdźmy do następnego zdjęcia. No tutaj ogólnie było bardziej jasno, nie było to miejsce w jakimś dole czy na jakimś zboczu. I tutaj ja ustawiłem się tak, żeby mój cień padał właśnie na te kwiatki. No a w tle było bardzo dużo jasnego obszaru, tak jak tutaj widzicie. Kwiatki również w tym przypadku są rozjaśnione później już w edycji. No dobra, na dzisiaj tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. No i widzimy się w następnych filmach. Także dzięki, do usłyszenia, cześć.